W dzisiejszym programie potężne straty Universal Music Group. Gospodarka USA ma się dobrze w drugim kwartale. Następny prezydent USA ekonomicznie będzie miał wspaniały czas. Amerykańskie sondaże po rezygnacji Bidena. Twórca czata GPT może stracić w tym roku 5 miliardów dolarów. Na koniec rosyjski bank centralny podniósł stopy procentowe. Zapraszamy. Dzień dobry wszystkim, witamy w sobotę. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w globalnym wydaniu. Na wstępie przepraszamy, gdyż pojawiła się nam informacja z Rosji, której nie możemy nie podać. Gdyż wczorajszy poranek jeszcze nie było wiadomo, po południu już było wiadomo, bank centralny podniósł w Rosji stopy procentowe. Ale jeszcze nie mów na ile, bo to będzie na końcu. Myślę, że większość ludzi z nas oglądających wie, ale tak, najpierw zrobimy globala, a później przejdziemy do omówienia całej sytuacji rosyjskiej, co to tam Nabiulina nawywijała. Ale zanim przejdziemy, to... Tak, zaczynamy, słuchajcie, dzisiaj od Tajlandii, bo w Tajlandii pojawił się bardzo ciekawy program, pilotażowy program powszechnego dochodu podstawowego. Ja pamiętam, że chyba kiedyś w Polsce jakaś opcja polityczna coś takiego proponowała. Było proponowane, pamiętam, w Szwajcarii, tylko że Szwajcarzy w referendum odrzucili, a okazuje się, że tutaj mamy, co prawda jeszcze to jest pilot, a więc być może tu będą jakieś korekty tego programu, natomiast szacuje się, że w programie weźmie udział ponad 50 milionów obywateli, a więc większość Tajów. Jeżeli chodzi o ten dochód podstawowy, no to będzie wynosił 10 tysięcy batów. To jest mniej więcej 275 dolarów. Dosyć dużo, jak na warunki tajskie. I aby wziąć udział w programie, Tajowie nie mogą zarabiać więcej niż 840 tysięcy batów rocznie, czyli 23 tysiące dolarów. To bardzo duże są już zarobki. A jeżeli chodzi o oszczędności, to te oszczędności nie mogą przekraczać 500 tysięcy batów. No i ja już tutaj podejrzewam, że większość Tajów będzie chciała wziąć udział w tym programie. No zobaczymy, pewnie tylko nieliczni, naprawdę bogaci nie wezmą udziału, jeżeli chodzi o ten program. Program ma na celu wyrównanie różnego rodzaju różnic, które oczywiście w Tajlandii są dosyć spore. No i przede wszystkim poprawę tutaj konsumpcji tej wewnętrznej. Liczy się tutaj na dosyć duże podbudzenie. Jeżeli chodzi o całość programu, to ma kosztować 14 miliardów dolarów. No i ma rozpocząć się 1 sierpnia, a zapisy mają się rozpocząć, a te pierwsze wypłaty mają się rozpocząć już w październiku, a więc dosyć szybko. Mam kilka pytań. Pierwsze, czy mogę zostać Tajem i pobierać tą pensję? Jak to wygląda w tym momencie? Tylko urodzeni Tajowie tam się mogą zgłaszać, tak? Tak, znaczy możesz zdobyć złotą wizę jako inwestor, no ale wtedy nie będziesz się kwalifikował. Tak? Chyba, że szybko zbankrutujesz. Zdobywasz wizę, bankrutujesz i idziesz na hamak. Możesz też próbować inaczej otrzymać to obywatelstwo tajskie, ale to jest bardzo żmudny proces. Okej, drugi temat, czy to dużo dla takiego Taja, bo te dużo. 270 dolarów, 275 to w Polsce nie jest tak dużo. Jeszcze pamiętam jakiś czas temu, teraz już nie, takie były te często minimalne pensje. Aha, w Polsce jakby to w tym momencie tak przyrównać? 10 lat temu, jak ja pamiętam, natomiast wiesz co, no to te 10 tysięcy batów, myślę, że to tak 2-3 tysiące na polskie. Przy sile nabywczej. Przy sile nabywczej, tak, no patrząc jak gdyby jakie masz koszty życia, że jednak w Tajlandii masz te koszty niższe, no to tak jakbyś otrzymał powiedzmy z 2000, no może nawet więcej niż 2000 właśnie, no bo tak
te 10 tysięcy to jest tak 11, 12, 1200, no to tak myślę tak 2,5, coś takiego, 3 może. No to zależy. Okay. Ciekawy to jest eksperyment. Dajcie znać w komentarzach, ile potrzebowalibyście dostawać takiego stałego dochodu, aby wyleżeć sobie taką wielką dziurę w kanapie i nic nie robić. 2000 w polskich realiach? No myślę, że więcej niż 2. Ale w sensie teraz, tak jak myślę, tak, właśnie tak, 2000 tak. Mogłoby być ciężko. W Polsce słyszałem ostatnio 2 propozycje. Jedna propozycja wydłużenie urlopu do 36 dni, 6 dni, chyba z 26, o ile dobrze pamiętam, ile jest urlopu w Polsce. A drugi temat to zmniejszona liczba godzin pracy w tygodniu, tak żeby chyba można było pracować 4 dni w tygodniu. Ciekawe, czy rzeczywiście doczekamy się takich zmian. Ty z perspektywy takiej ekonomicznej, jak oceniasz taki proces? Wiesz co, jeżeli chodzi o ten dochód gwarantowany, to nie jest aż, znaczy nie oceniam to jakoś bardzo negatywnie, ponieważ no może to wyrównywać różnego rodzaju te różnice społeczne i to w bardzo szybkim w sumie czasie, tak, no bo ci najbiedniejsi jest szansa, że otrzymają to. Niweluje się taki strach przed tym, co do gara włożyć, w sensie, że stracisz pracę, nie znajdziesz długo żadnej, tylko jakieś tam minimum będziesz miał zapewnione. No to pod tym względem jest ciekawe, nie? Tak, no tutaj... I chyba stymulujesz konsumpcję bardzo szybko. No bardzo szybko konsumpcja ci idzie, no to wiesz, no rekordowe... Bo najbiedniejsze warstwy wszystko wydają, nic nie odkładają, czyli to jest takie bardzo szybki, wrzucasz pieniądz i on bardzo szybko wraca na rynek. I ty znowu tak, wrzucasz... i wraca się często do tego, no bo w podatkach, w VAT-cie sobie jakąś tam część odbierasz, zwiększonej produkcji krajowej brutto i tak dalej, a więc... To pierwsze uderzenie to nie wygląda jakoś tak źle. Jeżeli chodzi o koszty tego programu, 14 miliardów dolarów to na realia tajskie jest duże, ale nie przeraża. To nie jest tak, nie wiem ile my wydajemy na przykład na program 800+, ale to nie są, wiesz, to nie są takie kwoty, które gdzieś miałyby rozwalić ten budżet, szczególnie, że dużą część z tego odzyskasz, tak? A powiedz mi, jak idziesz do pracy, to tracisz to? Czy dorabiasz sobie? Nie, no to jest gwarantowane, tak? A więc tutaj i ci pracujący, i ci niepracujący będą otrzymywać to. A więc to... Takie 500 plus dla każdego obywatela, można tak, powiedzieć. coś takiego w tym kierunku, przy czym to jest eksperyment, tutaj mogą różnego rodzaju zmiany zajść, tak? A więc... Zobaczymy, tam mamy, jeżeli chodzi o podatki, jest taki system trochę jak chyba no w niektórych krajach też europejskich, że im więcej dzieci masz, tym niższe podatki płacisz, nie? Przy czym nie wszyscy pracują, że tak powiem, legalnie, a więc z tym też różnie bywa, tak? No bo czasami pracując prywatnie, ktoś ci wypłaca te pieniądze, ale na przykład nie odprowadza podatków, to też często się spotyka, natomiast jeżeli odprowadza i wszystko jest legalnie robione, no to za każde kolejne dziecko tam jest tam bodajże 10, już nie pamiętam teraz, ale ileś procent płacisz mniej podatku. Okej. To akurat na przykład mi się bardzo podoba, tak, że no bo to premiuje, tak, te duże rodziny i jest takie bardzo powiązane, tak, im więcej dzieci, no to masz większy ten wkład w rozwój tego kraju, no i w związku z tym płacisz niższe podatki. To akurat mi się bardzo podoba, co niekoniecznie oczywiście tak się przekłada, że to jest ten element, że teraz wszyscy będą rodzić dzieci, bo będą płacić niższe podatki, natomiast no uważam, że to jakoś takie w porządku, tak, bo jednak wychowanie dzieci to jest ciężka praca, to jest raz, dwa, każdy kraj powinien walczyć o swoją demografię, szczególnie w obecnych czasach. Okej, możemy zostawić tą krótką informację, przejść do kolejnej. Potężne straty Universal Music Group. I słuchaj, ja mam do ciebie pytanie, bo to jest takie powiązane mocno z giełdą.
I ja ci opowiem sytuację i ty spróbuj mi wyjaśnić, bo ja do końca chyba nie rozumiem, dlaczego tak się wydarzyło. Akcje Universal Music Group spadły w czwartek o 24%, co spowodowało utratę wartości rynkowej o ponad 16 miliardów dolarów. Po tym, jak firma ujawniła, że przychody z usług subskrypcji i transmisji strumieniowej były niższe od oczekiwań, natomiast były przychody. Według FactSet kapitalizacja rynkowa holenderskiego giganta branży muzycznej, stojąca za takimi gwiazdami jak Taylor Swift, Billie Eilish, Eminem, Rihanna, U2, Kanye West i wielu artystów, których na pewno słuchacie w wakacje, spadła do około 40 miliardów dolarów w porównaniu z 56 miliardami dolarów dzień wcześniej. Utrata 16 miliardów w jeden dzień, kiedyś, no nie wiem, jaki wy mieliście najgorszy dzień finansowy w życiu? Dajcie znać w komentarzach, bo chyba żaden z was nie stracił 16 miliardów. Jest jednak w tym przypadku paradoks, a nawet kilka, gdyż przychody firmy wzrosły o prawie 10% rok do roku, przynosząc 2,93 miliardy euro dochodu. Było to powyżej szacunków analityków, które szacowały 2,89 miliarda euro. Przychody z subskrypcji utworów muzycznych też wzrosły o 6,9%, ponieważ tacy giganci jak Spotify i Apple Music podnieśli ceny subskrypcji. No bo jeżeli Universal ma prawa do tej muzyki, no to jeżeli ona jest puszczana w Spotify i Apple Music, no to jakieś tam te kwoty z tantiem przechodzą do Universala i tu też mieli wzrost. Przychody ze sprzedaży nośników fizycznych również wzrosły o 14 ponad procent. Prawdopodobnie ze względu na odrodzenie się popularności płyt winylowych i CD oraz duże premiery najlepiej sprzedających się w tym roku artystów. Skorygowany zysk przed potrąceniem odsetek, podatków, amortyzacji, umorzeń wzrósł o 11 ponad procent, co by przewyższyło oczekiwania analityków, natomiast przychody ze streamingu spadły o 4% niecałe i to spowodowało wielkie tąpnięcie na rynku. I ja tego szczerze mówiąc nie rozumiem, bo kilka danych takich jest, że powyżej tego, co szacowali analitycy, a tu spadek i strata 24% na akcjach. Jak to się dzieje w takich sytuacjach? Wiesz co, no to chyba wydaje się oczywiste, skąd te spadki. Niekoniecznie one musiały być aż tak duże, natomiast ta informacja o tym, że liczba subskrypcji bo tam nie wiem, czy oni podali liczbę tych subskrybentów, no ale z tego co rozumiem, to liczba subskrypcji spada, to może bardzo już niepokoić. No i przychody z subskrypcji też spadają, co jak gdyby jest tutaj skorelowane. Przy cenach, które rosną, no bo tak. Przychody ze subskrypcji wzrosły w związku z... Ale z podniesieniem cen. Tak. No właśnie, no i tu masz pewien problem, bo jeżeli kupujesz akcje, to kupujesz bardzo często przyszłość. To znaczy masz dwa typy akcji, tak? No tutaj można powiedzieć, że jest jakieś mieszane akcje dywidendowe, które kupujesz ze względu na dywidendę, którą firma płaci. Jeżeli mamy jakąś stabilną firmę, problem jest taki, że tych stabilnych firm z danych sektorów to tak coraz trudniej szukać, no ale kiedyś miałeś na przykład firmę, która działała w ubezpieczeniach, czy działała w sektorze naftowym, no i ona powiedzmy co roku przynosiła jakąś dywidendę, czyli wypłacała akcjonariuszom na przykład 5%, były takie też co 10 nawet procent, teraz to spadło. Natomiast w przypadku, no i teraz sobie możesz tak kupić taką firmę i co powiedzmy 10, no i przez następne 10 lat będziesz dostawać te 5%. Czyli dostajesz tyle, ile masz na obligacjach, bo tam na przykład masz też 5%, ale oprócz tego masz wartość też firmy. No i wartość firmy w przeciągu tych 10 lat, tak jak inflacja, no to najczęściej przynajmniej tyle wzrośnie, a być może lepiej, jeżeli firma jest dobrze zarządzana, tak? Czyli przez najbliższe 10 lat
firma będzie się, zakładamy, że będzie się rozwijać, ich wartość będzie rosła, a jeszcze oprócz tego dostajesz dywidendy. I jest drugi typ spółek, tak zwane spółki rosnące, które inwestujesz nie po to, że dostajesz dywidendę, bo najczęściej te firmy nie wypłacają dywidendy, tylko inwestują zarobione pieniądze, zysk w rozwój firmy. No i teraz ta firma rośnie rocznie na przykład 30-40%, tak, 20%, no różnie, nie? Ale rozwija się. No i co roku zwiększa swoje przychody. No i teraz spójrz na tą firmę i na ich typ działalności. Spada im przychody ze streamingu, a w tej branży uważa się, że streaming to jest przyszłość, tak? Jeżeli chodzi o korzystanie z muzyki. Oczywiście mamy to, co powiedziałeś, te płyty winylowe, CD i tak dalej, no ale to jest, że tak, to nie za powiedzmy 5-10 lat mało prawdopodobnie, że większość ludzi... Czyli główne źródło zarobku, czyli streaming, tu są złe dane i w perspektywie ten streaming jest najważniejszym z tych wskaźników. Okay. Tak, bo jakby im rosło, ale może mniej, no to nie było a im zaczęło spadać, czyli konkurencja zaproponowała prawdopodobnie lepsze rozwiązania, które spowodowały, że oni przeszli do konkurencji. To znaczy tu nawet chyba nie chodzi o konkurencję, tylko o artystów, których katalog mają, że sprzedają się mniej, bo oni sprzedają tak jakby tych artystów. No ale, tak, no ale tu wiesz, jak gdyby... Nie ma hitów, po prostu nie ma hitów, nie słucha hitów, się. No ale teraz ty się zastanawiasz, masz do wyboru jako inwestor, firma, która rozwija się i co roku gdzieś tam potencjalnie zwiększa na przykład o 5-10%, a tu masz informację, że trochę się zaczynają zwijać. I to może niepokoić, szczególnie, że na przykład przez ileś tam kwartałów czy lat dawali informację, że wszystko jest ok. No i nagle rośnie, zaczyna spadać, nie? Tu jeszcze nie ma tragedii, ale jeżeli na przykład te dane się powtórzą, no to wtedy ci inwestorzy zaczną myśleć, nie, no może sobie kupię jakieś inne te papiery, tak, no bo oni gdzieś chyba coś źle zarządzają, tak, bo ten streaming się nie rozwija. Co prawda wzrasta, no ale inflacja też rośnie, inne firmy na rynku rosną lepiej w innych segmentach i tak dalej, nie? Czy to jest sygnał na przykład dla tej firmy, musimy szukać nowych twarzy, które będą na topie i których ludzie będą słuchali i wtedy wróci wszystko do normy? Być może. Może. Wiesz, ja nie wiem, gdzie jest jak gdyby problem, bo być może jest problem, że złych artystów promują, a być może jest jakiś problem strukturalny, tak, że gdzieś wpadli, albo na przykład jest problem, że konkurencja coś robi lepiej, a oni nie mają tego rozwiązania, nie? Okej, myślę, że to... Z tymi, wiesz, platformami też streamingowymi VOD, no podobna sytuacja. Wszyscy będą ci patrzeć na liczbę subskrybentów. Bo nawet jeżeli się okaże, że... Nam też patrzą ludzie na liczbę subskrybentów. Nieważne ile wyświetleń miesięcznie, że przebijamy kanały, które mają 200 000 subskrypcji i potrafimy je przeskoczyć. Tak, tylko tu jest pewna różnica, bo subskrybenci ci płacą. I teraz wyobraź sobie sytuację... No na mnie. Ale na mnie. Natomiast wyobraźmy sobie sytuację tego typu, że łatwo jest tutaj poprawić na przykład wynik finansowy, zwiększając kwotę subskrypcji, bo ileś osób ci odejdzie, ileś ci zostanie. Okej, i to zrobił Spotify i Apple, podwyższyli sobie ceny, żeby nie było widać, że jest jakiś regres, tak? Być może. Na przykład, tak. No wiesz, inflacja też jest, a więc wiesz, stwierdzili, że skoro na przykład możemy sobie pozwolić, tak? Bo założyli, że na przykład nie odejdą. Gdzieś zrobili symulację, że nie odejdzie tyle i więcej zarobią na tym podwyższeniu. No bo tu trzeba liczyć, że ileś osób ci odejdzie, bo stwierdzi, nie, za drogo, tak, nie stać mnie. Albo nie podoba mi się, że ktoś mi podwyższa ceny, bo ja nie lubię, bo ja lubię płacić mniej. A więc ja się tutaj nie jestem zaskoczony. Oczywiście no to już jest kwestia konkretnej spółki, czy faktycznie, no ale to są odczucia, emocje też akcjonariatu, tak, inwestorów.
Dobra, myślę, że dostaliśmy solidną lekcję, jak odczytywać takie informacje. Teraz możemy przejść do odczytów gospodarki z USA, bo przygotowałeś dla nas. Tak, mamy, słuchajcie, odczyt dosyć ważnych danych, począwszy od produktu krajowego brutto, skończywszy na konsumpcji i inwestycjach. Pojawił się raport, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone za drugi kwartał. No i można powiedzieć, że bardzo dobry raport. Okazuje się, że gospodarka amerykańska w drugim kwartale rosła szybciej niż oczekiwania rynku, niż oczekiwania analityków. No i tutaj głównie wskazuje się, że dzięki wzrostowi wydatków konsumpcyjnych, to w Stanach Zjednoczonych bardzo ważna rzecz, oraz co również cieszy, inwestycji przedsiębiorstw, czyli takie dwie ważne rzeczy, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Ludzie kupują, firmy inwestują, mówiąc tak. W skrócie. I to jest taki bardzo pozytywne, no bo co innego, jeżeli byłyby inwestycje rządowe, no to już można by było się mniej cieszyć lub byłaby na przykład nadwyżka handlowa związana z tym, że import nam siadł, tak, na przykład tak jak w Chinach, to też się można mniej cieszyć. Czy też na przykład w niektórych krajach europejskich. Natomiast no jeżeli to jest napędzane inwestycjami przedsiębiorstw, no to wiesz, w przyszłości on kupi maszyny, więcej wyprodukuje, no i szansa, że ten wzrost gospodarczy rozciągnie się na następne kwartały jest duża. Tak? W przypadku też tutaj konsumpcji, no to też jest oczywiście pozytywna informacja, bo to znaczy, że ludziom zaczyna się żyć lepiej. Być może oni w badaniu, na przykład jak się zapytasz, to ci tego nie powiedzą, no natomiast no dane świadczą, że więcej wydają. Wzrost, jeżeli chodzi o drugi kwartał, również jak gdyby został utrzymany dzięki budowie zapasów, a także zwiększonym wydatkom rządowym. Czyli tu oprócz tego, że mamy ten solidne inwestycje, no to jeszcze dołożyły się wydatki rządowe. To od nich będę ja mówił, bo mam akurat przygotowane. I następna rzecz, no to są zapasy, czyli firmy spodziewają się, tworząc sobie zapasy, tak, że to zapotrzebowanie będzie się utrzymywało w dłuższej perspektywie. Te tworzenie zapasów nie zawsze jest pozytywne. W tym wypadku wydaje się, że to jest raczej pozytywny. W Rosji mieliśmy odwrotny przykład. Konsumpcja spadała, a rosły zapasy, czyli tak. Produkcja na magazyn. A tu rośnie nam konsumpcja, rosną inwestycje, to próbujesz więcej, żeby wyprzedzić. Tak, dokładnie tak, żeby wiesz, no sobie na magazyn, bo widzisz, że za moment masz duże zapotrzebowanie, to musisz więcej produkować. To jest dobra korelacja, tak? Natomiast no, gorsza jest, kiedy ci konsumpcja spada, a ty z jakiegoś powodu tworzysz na magazyn, no ale to może być tak jak w Rosji, no bo na przykład rząd zamawia czy cokolwiek innego, albo ty nie masz wyboru, bo musiałbyś inaczej zwolnić ludzi, a więc produkujesz na magazyn, a nie ma chętnych na twoje produkty, tak? I magazyny się przepełniają. Taką sytuację mieliśmy na przykład w Chinach, tak? Kilka razy, że oni mieli problem z tym popytem wewnętrznym i ratowali się eksportem, bo wewnątrz... W sumie w tym roku mamy taki przykład w Chinach. No oni co jakiś czas takie problemy mają. Tutaj jeżeli chodzi o ten raport, rozwiał też o obawy, że ta ekspansja gospodarcza, z którą mamy do czynienia i z poprawą tej amerykańskiej gospodarki, że grozi tutaj jakiś nagły regres czy koniec, no bo tak mogłoby się wydawać, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał. Ten pierwszy kwartał nie był, był ok, jeżeli chodzi o odczyty, natomiast wielu ekonomistów, ekspertów obawiało się, że być może w drugim kwartale będziemy mieli pogorszenie stanu gospodarki. Okazało się, że jest. Ja pamiętam, chyba robiłem taki materiał, że Fed się zastanawiał, czy nie zacząć obniżać stóp, ale stwierdził, że jeszcze nie, bo jeszcze to jest takie niepewne. Chyba było coś takiego z 3 miesiące temu. Tak, nie? Tylko że o tym będziemy mówić. Tutaj też mamy wypowiedzi i ta jedna z wypowiedzi mi się podoba, jednego z ekonomistów, który powiedział, że wzrost gospodarczy jest solidny, nie za gorący i nie za zimny. I myślę, że to bardzo pasuje, bo jak się spojrzy na te różne wskaźniki, no to nie widać, żeby tak każda cegiełka ma znaczenie, nie?
A więc widać, że na ten wzrost... I te cegiełki w różnych tych współczynnikach rozkładają się w miarę równo. Nie jest to, że tu wystrzeliło, tu mamy lekki regres czy coś, tylko tak. Tak. Jeżeli chodzi o inflację, to wydaje się, że zmierza w kierunku, w którym zakładał Fed, a złagodzenie ograniczeń monetarnych poprzez obniżkę stóp procentowych jest prawdopodobne we wrześniu. Przypomnijmy, że produkt krajowy brutto za drugi kwartał wzrósł 2,8% w ujęciu rocznym i było to w sumie 2 razy więcej niż tempo wzrostu z pierwszego kwartału, 1,4%, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał. Większość ekonomistów obstawiała tak 2%, a więc no duża różnica w przypadku tak dużej gospodarki. Jeżeli chodzi o wydatki konsumentów, które odpowiadają za 2/3 gospodarki, to wzrosły 2,3% po spowolnieniu o 1,5% w pierwszym kwartale. No i jeżeli chodzi o tutaj wydatki, no to na co ludzie głównie wydawali? Opieka zdrowotna, mieszkalnictwo, media, członkostwo w klubach, wizyty w ośrodkach sportowych, parkach, teatrach, kinach, muzeach oraz hazard. No więc wydaje się, znaczy można tak pomyśleć, że jakieś takie dziwne zestawienie, ale jeżeli nawet mamy ten hazard i w połączeniu na takie różnego rodzaju rozrywki, no to wydaje się, że ten wzrost też jest taki w miarę zdrowy. A co powiesz o służbie zdrowia? Na pierwszym miejscu jest, tak? Że drogo? Że dużo wydają? No, wiesz co, to jest drażliwy temat w Stanach Zjednoczonych, a więc może bym tego nie poruszał. No okej, dlatego chciałem zapytać, bo wiemy dobrze, że tam póki jest dobrze, to jest dobrze, ale jak jest źle, to potem ludzie też domy potrafią tracić, bo tak drogie są różne zabiegi. Nie jest tanio, natomiast widzimy też, że inwestycje przedsiębiorstw wzrosły, no i tutaj są wydatki na różnego rodzaju sprzęt, na samoloty i tutaj jeżeli chodzi o wydatki na maszyny i samoloty, to słuchaj, mamy wzrost o prawie 11,6% i w stosunku do pierwszego kwartału, no to jest, w pierwszym kwartale było 1,6%, czyli mamy no duże inwestycje, tak, można powiedzieć, no i w takie dosyć, wydaje się, ważne rzeczy. Jeżeli chodzi o samoloty, ale takie prywatne myśliwce dla tych, to znaczy prywatne samoloty dla tych super bogatych biznesmenów? Czy tu chodzi o samoloty pasażerskie, czy wojskowe, nie wiadomo? Nie, no tu głównie chodzi o transport i wydatki, bo mamy i wydatki na to, że ludzie częściej latają i mamy zakupy firm tutaj, które obsługują. Że na bilety lotnicze, nie samoloty, tylko bilety lotnicze, że latają. Też. Samoloty. Chodzi o to, że firmy inwestują, kupują na przykład firmy, które zajmują się obsługą linii lotniczych, kupują nowe maszyny, leasingują te maszyny, no i decydują się, czyli no czego się spodziewają, że ludzie będą więcej latać, że będzie więcej można wozić towarów drogą lotniczą i tak dalej, no to raczej nie kupujesz samolotu, jak ci z biznesplanu czy tam z bieżącego raportu wynika, że no przyszły rok, no to coraz mniej będzie pasażerów. No spodziewa się tutaj wzrostu, tak, a więc no po to oni teraz kupują, czy tam leasingują, że spodziewają się tutaj wzrostu. Maszyny tak samo, no kupujesz maszyny po co? No chcesz wydajniej albo więcej produkować, tak, no nie kupujesz maszyny jak się zwijasz, tylko jak się rozwijasz najczęściej. I teraz tutaj, jeżeli chodzi o konsumentów, no to tutaj wskazuje się samochody, szczególnie ciężarówki, no, pojazdy rekreacyjne, meble trwałe, urządzenia gospodarstwa domowego, a także produkty energetyczne. I tutaj również się wskazuje, że wydatki były wspierane przez wzrost płac. Oddzielny raport Departamentu Pracy w czwartek pokazał, że rynek pracy zaczyna się uspokajać, a liczba początkowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych spadła o 10 000. No i to znowuż pozytywne. Jeżeli chodzi o wydatki na produkty na własność intelektualną, to również one rosną, chociaż to tempo jest niższe niż w pierwszym kwartale. Jeżeli chodzi o omawiane zapasy,
no to tutaj mamy duży też wzrost, bo jeżeli chodzi o zapasy, to ich wartość szacuje się na 71 miliardów dolarów, po wzroście po wartości 28 miliardów w poprzednim kwartale. No i jeżeli teraz przechodzimy do inflacji, to wskaźnik cen wydatków konsumpcyjnych osobistych, czyli to słynne PCE czy PCE, z wyłączeniem zmiennych składników, żywności, energii 2,9. No i to jest poprawa w stosunku do pierwszego kwartału, gdzie były 3,7. No, czyli można powiedzieć, że zaczynamy się gdzieś na horyzoncie, pojawia się te 2%, bo to jest ten cel Fedu, czyli utrzymanie inflacji tego wskaźnika, no bo oni głównie tym się posługują na poziomie 2%. No i tu można liczyć, że jeżeli będziemy mieli następne odczyty pozytywne, no to ta wrześniowa obniżka wydaje się realna, tam prawdopodobieństwo obniżki Fedu we wrześniu się obstawia teraz 98%. Co znowuż jest ważne z naszego polskiego punktu widzenia, bo jak Fed obniży, to możemy się spodziewać, że gospodarka europejska, a w tym Polska, gdzie mamy wysoką stopę banku centralnego w stosunku do oficjalnej inflacji, no że tu też mogą się pojawić obniżki. Że Amerykanie pierwsi, później my, tak? No tak, bo wiesz, będzie otoczenie dezinflacyjne wokół to światowe, amerykańska gospodarka ma duży wpływ na europejską, no i to wiesz, to masz takie połączone. No zresztą widać, bo Amerykanie podnosili, to za moment my też musieliśmy podnosić i to o wiele więcej, teraz mamy obniżanie. Nie dotyczy to oczywiście takich krajów jak Rosja, ale o tym na końcu. Natomiast no tutaj ECB obniżyło stopy, tu widać, że Amerykanie czekali, Fed był bardziej taki ostrożny i jak na razie przynosi to efekt, bo chyba żeby we wrześniu nie było tej obniżki, natomiast uważam, że ona jest bardzo potrzebna, bo to jeszcze, ta obniżka jeszcze bardziej pobudzi. No właśnie, bo mamy, wiesz, mimo tego ręcznego hamulca, to tak gospodarka, wiesz, tak jak masz te Formuły 1 w tych dokach, i one tak i czekają na to światło. No i tu widać, że daje radę. No ale to co z dedolaryzacją świata i z tym, że USA zaraz upadną? No wiesz, no wielu ludzi może czeka na to, pisze nam w komentarzach, tu chyba się na to nie zanosi. Niech czeka, tak. Tutaj wiesz co, myślę, że w Stanach Zjednoczonych takim ważniejszym tematem będzie, kto wygra te wybory. Jednak we wrześniu rozpocznie się już tak na bogato ta kampania wyborcza. Ona będzie moim zdaniem bardzo ostra. Zobaczymy, kogo wystawią demokraci. Wydaje się, że no ten moment Kamala Harris, czyli kiedyś mówiłem, że to będzie prawdopodobnie kandydatka. Okazało się, że tak, szczególnie, że moim zdaniem Kamala Harris jest w stanie, i tak badania pokazują, odbić te stany swingujące, ale o tym sobie dzisiaj będziemy też dalej mówić. Dobrze, to ja mogę przejść do następnego materiału, który jest stricte powiązany z twoim. W sumie bez względu na to, kto wygra nadchodzące wybory, następny prezydent USA ekonomicznie będzie miał wspaniały czas. Tak przynajmniej też szacują w tym momencie eksperci. Ukazał się materiał w New York Timesie i chciałem wam go przytoczyć. Trendy, które już się rozpoczęły, a które wspomniał przed chwilą Paweł, dają pogodne perspektywy na najbliższe kilka lat. Pytanie brzmi, kto weźmie za nie zasługi. Następne kilka lat zapowiada się solidnie dla gospodarki USA. Inflacja wraca do normy. W tym czasie rezerwa federalna przygotowuje się do obniżenia stóp procentowych. Ogromny wzrost wydatków na infrastrukturę pod rządami Bidena wymagał czasu, aby się rozkręcić,
ale projekty zarówno małe, jak i duże ruszyły i będą kontynuowane w 2025 i 2026 roku. Zawsze, co prawda, może pójść coś źle. Rynek pracy może się bardziej ochłodzić niż oczekiwano, mogą pojawić się problemy na rynku finansowym, a ryzyka związane z wyborami w listopadzie mogą wywołać niepewność, ale prognozy bazowe są optymistyczne. No i tu właśnie Paweł o nich wspominał. Pytanie brzmi, kto spije śmietankę? Jedna jasna odpowiedź: nie będzie to osoba, która kierowała niektórymi politykami, które kładą pozytywne podwaliny. Prezydent Biden ogłosił w niedzielę, że kończy swoją kandydaturę na reelekcję. Przekazuje pałeczkę wiceprezydent Kamali Harris. Pan Biden nie jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie optymistyczne perspektywy. Urzędnicy Białego Domu odgrywają stosunkowo niewielką rolę w spowalnianiu inflacji i nie mają bezpośredniej kontroli nad stopami procentowymi, jednak duże pakiety polityczne uchwalone pod jego nadzorem przyczyniają się do wzrostu inwestycji w zieloną energię, produkcję i infrastrukturę, które mają trwać przez kilka następnych lat. Rozpoczęło się na dużą skalę budowanie tam i śluz. Dziesiątki modernizacji lotnisk zostaną ukończone. Tu a propos, Paweł, twoich danych, że kupują samoloty. Być może ma to jakąś korelację ze sobą. Fabryki półprzewodników zaczną produkować układy scalone. To przypomnienie, że duże i potencjalne transformacyjne inwestycje publiczne mogą wymagać czasu i wielu cykli politycznych, co u nas się sprawdza tak średnio, bo co cykl polityczny to mamy zmianę. Może to być również okazja dla kolejnego mieszkańca Białego Domu, aby odbyć rundę zwycięstwa. Były prezydent Donald Trump już w trakcie kampanii wyborczej napomyka o optymistycznej przyszłości. Republikanie, w której kształtowaniu miał duży wpływ, zobowiązali się do zniszczenia inflacji i zapowiadają, że stopy procentowe będą niższe. Jednocześnie deklarują, że partia republikańska będzie partią infrastruktury i produkcji. Jeśli najbardziej prawdopodobne prognozy ekonomistów się sprawdzą, obietnice te powinny być w zasięgu ręki. To dobra prognoza bazowa, powiedziała Julia Coronado, prezes i założycielka firmy badawczej Macro Policy Perspectives. Większość ekonomistów zgadza się, że inflacja najprawdopodobniej pozostanie niższa w nadchodzących latach. Oznaczałoby to, że urzędnicy Fed nie musieliby utrzymywać stóp procentowych na tak wysokim poziomie. No i to, co zapowiedział Paweł, że najprawdopodobniej je będą obniżać. Ktokolwiek zostanie prezydentem w 2025, odziedziczy gospodarkę produkcyjną, która ma duży potencjał wzrostu. I tu, Paweł, mamy taką sytuację. Po dwóch stronach globu mamy USA i Rosję i jeden kraj zwalczył inflację, robi inwestycje i mu to wychodzi, a drugi, inflacja mu rośnie, stopy procentowe podwyższają i wszystkie plany inwestycyjne jeden po drugim dostają w łeb. Jakby dwa bieguny. Nie zgadzam się, bo mamy z jednej strony USA, z drugiej strony Chiny. Wiesz, porównywanie Rosji z USA to jest nieporozumienie. Tak? No okej, ale chodzi mi, wiesz, że założenie było takie same u Putina i Bidena. Zdusić inflację. Nie. Nie. No nie, przecież różne... nawet dekretem zduszał Putin. Nie. Tu mamy Fed, który ma dużą niezależność. W Rosji możemy dużo mówić na temat banku centralnego i że Elvira to jest świetny menadżer i świetne decyzje, natomiast nie ma tej niezależności, nie ma też narzędzi takich jak moim zdaniem Fed oraz wpływu na rynek. No zupełnie to nawet nie ma co porównywać. Ale w jednym kraju się udaje, w drugim nie. Chodziło mi o to, że na dwóch stronach w ogóle tej osi są. No bo walka z inflacją nie wychodzi. Ale jeden kraj prowadzi
Moment, jeden kraj prowadzi specjalną operację. Ale na własne życzenie. No na własne, nie na własne, no ale prowadzi. Jeżeli Rosja by nie wprowadziła specjalnej operacji wojskowej, no to ta inflacja zupełnie inaczej by się przedstawiała. Po prostu, tak? Tu nie możemy zapominać o tym czynniku i mówienie, że to nie zmienia lub wręcz napędza tą rosyjską gospodarką jest po prostu jakimś nieporozumieniem. Większość krajów, która prowadzi konflikt, no ma problemy z inflacją. To jest gdzieś trochę takie naturalne, tak? Możemy spojrzeć nawet na tą Ukrainę. Ostatnio co prawda nie jest jakoś super dobrze, ale super źle też nie jest. Natomiast no, te problemy cały czas od początku i gdyby nie pomoc Zachodu, no to byłyby jeszcze większe, a Rosja, no tak widzimy, że wydawało się, że w 2022 pod koniec już sobie poradziła, co było moim zdaniem błędem banku centralnego. Ja cały czas powtarzam, tak, jeżeli bank centralny by nie popełnił błędu w 2022, ta wspaniała Elwira Nabiulina, to nie byłoby problemu w 2024, tak? Do tego przejdziemy. W przypadku Fedu tu jest tylko taka dyskusja, czy już obniżać, czy jeszcze poczekać. Natomiast Fed wydaje się, że zrobił błędy, jeżeli chodzi o podwyższanie za późno, też popełnił błąd, bo za późno podwyższył. Jeżeli by wcześniej podwyższył i wcześniej zareagował, no to pewnie nie byłoby aż takiego problemu. Natomiast no to jest mądrze mówić, jak się siedzi po tej stronie monitora, tak, i z punktu widzenia historycznego się wypowiada, tak. No tutaj wiesz, oni musieli brać pod uwagę naciski polityczne, obecną wtedy sytuację i tak dalej, i prognozować coś co do przodu, czego nie wiedzieli, jak się zachowa. Koniec końców, patrząc na wyniki, no to ta amerykańska gospodarka radzi sobie świetnie. Mówiliśmy chyba już od tak roku, że gospodarka amerykańska jest na takim dobrym torze, jeżeli chodzi o te czynniki wzrostowe, w odróżnieniu od gospodarki chińskiej, od gospodarki rosyjskiej, czy gospodarki niektórych krajów Unii Europejskiej, które mają problemy. Ogólnie Unia Europejska nie jest na takim dobrym torze jak gospodarka amerykańska. Myślisz, że z perspektywy czasu, jeżeli chodzi o zarządzanie gospodarką amerykańską, to Biden będzie oceniany pozytywnie? Chyba tak, wiesz, bo znaczy pytanie, wiesz, jaka jest rola prezydenta, no bo jednak wiesz... Tu tak wymienione było, że tak jak sam mówisz, Fed jest bardzo niezależną instytucją. Ograniczona, tak, no tutaj wiesz, jest jak gdyby splot wielu czynników w sumie... Ale nie rozsypał jej, w sensie wiesz... No nie popełnił jakichś takich, wiesz, drastycznych błędów, mógł oczywiście, tak jak mówię, szybciej podnosić stopy, ale to jakiś czas temu, a teraz może szybciej schodzić. Tu możemy dyskutować, czy na przykład powinien szybciej teraz schodzić. Wszystko ma takie na powoli, zastanówmy się. Teraz tak. Ale wiesz, wtedy na powoli trzeba było szybciej podnosić, tak? Bo byłoby mniejsze jak gdyby uderzenie. Ale i tak gospodarka amerykańska w porównaniu z europejską sobie lepiej poradziła, jeżeli chodzi o tą obecną sytuację i szybciej wychodzi z tego kryzysu, tego po-covidowego. To widzimy. No ale to też sprzedaż ropy, gazu, kontrakty wojskowe. No masz takie rzeczy, które Europa nie ma. Po prostu nie ma. Tak? Myślisz, że ten następny prezydent bez względu na to, kto nim będzie miał taką łatwą przebieżkę, przynajmniej na początek? Może być, a może w przypadku Trumpa nawet jestem w stanie stwierdzić, że może jeszcze bardziej rozpędzić tą gospodarkę, bo ona jest rozpędzona przy jego podejściu deregulacyjnym i takim silnym wsparciu dużych przedsiębiorstw, szczególnie z przemysłu energetycznego, to bardzo łatwo... I IT, J.D. Vance to tam ma, wiesz, dookoła siebie. No demokraci też mają niby, nie?
Natomiast nie o to mi chodzi. Tu myślę, że obie strony będą wspierać amerykańskie firmy IT, to niewątpliwie. Natomiast te firmy energetyczne mogą bardzo szybko dać taki duży bodziec. Jeżeli pewne elementy ekologiczne zostaną, tak jak Trump zapowiada, odłożone i zostaną uruchomione duże projekty, po jakimś czasie zobaczymy, jaki będzie, wpływ na środowisko, na życie ludzi i tak dalej, ale taki prowzrostowy element będzie olbrzymi. Tak? Jeżeli się uda, uruchomić te projekty gazowe w Luizjanie, one i tak zostaną uruchomione, moim zdaniem, bo to na to jak gdyby tak. Natomiast w przypadku Trumpa tutaj będzie szybciej, Trumpowi też będzie zależało, żeby właśnie na tej fali wznoszącej, tam troszeczkę dodać i jeszcze wyżej możesz wyjść i wtedy powiedzieć, to dzięki mi, wziąć tą całą śmietankę. Lepiej, żeby powiedział dzięki mnie. Mnie, tak, dzięki mnie. Wziąć tą całą śmietankę, spić i tak może zostać to odebrane, bo bardzo często jest tak, że tutaj te sukcesy to robią poprzednicy, a ci, co przychodzą, to często, że tak powiem, korzystają z tego. No tak jak gdyby, to też jest chyba trochę takie oczywiste, nie? Wiesz co, tu mnie ujęło te inwestycje infrastrukturalne, które wymagają kilku zmian w sztafecie. Że uruchamiają jedni, później demokraci czy republikanie, kontynuują je, no bo wiedzą, że to jest dla dobra społecznego. Chciałbym, żebyśmy kiedyś doczekali takich rządów, które będą po sobie dokończały różne ważne projekty. Też jak właśnie będzie ta odbudowa przemysłu, bo to jest ciekawy proces. Widzimy taką jednak deglobalizację, odchodzenie od tego rynku chińskiego. Jest to jakiś proces, on jest rozłożony na lata. Ale tak silna gospodarka jak USA może na tym jeszcze zyskać. Może zyskać przy silnej dominacji światowej, tak? Tak. Bo tutaj na razie, jeżeli chodzi o tą dominację, nie ma zagrożenia jakimś tam dedolaryzacją, może będzie kiedyś. Ja powiedziałem, że prawdopodobnie tego nie dożyję. Może będzie kiedyś. Na razie BRICS rozmawia o wspólnej walucie. Indie powiedziały, że już nie chcą tej waluty, że owszem, róbcie sobie, ale bez nas, bo my w tym nie będziemy uczestniczyć. Ma być oparta o złoto, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo na jakich zasadach, najbardziej zależy Rosji. Chinom zależy, ale pod warunkiem, że będzie ściśle związana z cyfrowym na przykład juanem, to wtedy tak. No różnego rodzaju, tutaj trudności, natomiast na razie widać być może perspektywy gdzieś pęknięcia tego Zachodu w przyszłości i osłabienia, ale nie na dzisiaj. Ja tylko chciałem uspokoić widzów, jeżeli Pawłowi by się spadło z rowerka, to ja będę kontynuował i doczekamy dedolaryzacji być może za mojego życia. Nie sądzę. Patrząc na odczyty, nie sądzę. Pytanie, co tą walutą miałoby być, bo jedyną walutą teraz, która ma jakąkolwiek siłę oprócz dolara, no to jest yuan. Pamiętasz, jakiś czas temu była taka mowa o euro? Ale się mocno osłabił, tak. No ale niestety już możemy o tym zapomnieć, tak? Ale wiesz co, też się może odwrócić koniunktura. Kolejne kraje przystąpią do Unii, wszystkie przyjmą euro. To nic nie zmieni. Tu musiałby zajść zmiany strukturalne. Gospodarka europejska jest niekonkurencyjna, musiałby zajść zmiany w głowach co niektórych osób, albo zmiana w ogóle idei Unii Europejskiej. Na razie się na to nie zapowiada. Na razie to się, zapowiada cały czas, odgrzewamy te same pomysły, mówiąc, ale za mało zrobiliśmy, ale za słabo, trzeba szybciej, większa federalizacja, więcej Zielonego Ładu, wodór może coś zmieni, no i to tak, a świat trochę odjeżdża zupełnie. Dobrze, to przejdźmy w nowe miejsca, a nowe miejsca, nowe sondaże, więc dalej USA. Jak to wygląda po zmianie kandydata? Tak, mamy zmianę
albo inaczej, jeszcze nie mamy zmiany kandydata, mamy ustąpienie Bidena, który zapowiada, że przekazuje jak gdyby poparcie na swoją wiceprezydent Kamalę Harris. No i w związku z tym Kamala oczywiście jest naturalnym do tego 22 sierpnia, kiedy rozstrzygnie się, kogo demokraci oficjalnie nominują, bo prawdopodobnie oprócz Kamali również ktoś się zgłosi. Natomiast widziałem, że państwo Obama zadzwonili do Kamali, pogratulowali wyboru i życzyli powodzenia, więc tu myślę, że kwestia Michelle Obamy jest schowana do szuflady, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Wiesz co, robiono dosyć podobno dużo badań po stronie demokratów. No i okazuje się, że tam Kamala dosyć dobrze wypada na tle innych kandydatów. To znowuż wynika z tego, że inni kandydaci są nieznani. Oprócz Michelle Obamy to nie wiem, gubernatora Kalifornii czy Pensylwanii sporo osób nie zna. No i to jest trochę taka, wiesz, niewiadoma, a Kamala jest wiadoma, tak? Dlatego jest duża szansa i to myślę na razie jest scenariusz bazowy, jeżeli chodzi o tą nominację, szczególnie, że pomagają jej sondaże. Zostały przeprowadzone takie 2 sondaże. Pierwszy sondaż został przeprowadzony tak naprawdę w poniedziałek i wtorek po konwencji Krajowej Partii Republikańskiej, a więc dosyć wcześniej i to był sondaż przeprowadzony przez Ipsos i Reutersa. Tutaj okazało się, że po raz pierwszy Harris uzyskała przewagę nad Trumpem. Ta przewaga nie była duża, bo tutaj od 44 na Harris, 42% na Trumpa, a więc widzimy, że to taka 2% przewaga w granicach błędu w tym momencie, czyli można powiedzieć raczej remis. Natomiast tutaj na pytanie, kiedy był wystawiany jeszcze Robert F. Kennedy, no to okazuje się, że Harris miała przewagę no już taką znaczącą, bo było 42% do 38%. Czyli Trump dzieli głosy z Kennedym. Tak, jeżeli teraz Kennedy by był wystawiony jako niezależny, to może być ten języczek uwagi, gdzieś tam może próbować odebrać Trumpowi te głosy i tu może się okazać, że właśnie ci tacy egzotyczni czasami kandydaci nawet, no mogą gdzieś zadecydować i zebrać te głosy Trumpa. Okej. Tak, to jest pierwsza rzecz, która tutaj się pojawia. Natomiast mieliśmy kolejne badanie, bodajże z czwartku, które było, jeżeli chodzi o New York Timesa i Siena College. No i z tego najnowszego badania wynikało, że największym poparciem cieszy się Donald Trump, no i tutaj 48%, a Kamala Harris 47%. No więc znowuż można powiedzieć, że remis. Co ciekawe, badano również różnego rodzaju takie stwierdzenia i to jest też myślę, że bardzo ciekawe. 56% zarejestrowanych wyborców zgadza się ze stwierdzeniem, że Harris jest bystra i potrafi radzić sobie z wyzwaniami, podczas gdy 49% ankietowanych tak samo powiedziało o Trumpie. Kiedy pytano o to w przypadku Bidena, to tylko 22%. A więc widzimy, że ta zmiana no tu jest korzystna. No i teraz chyba myślę, że to co najciekawsze i to co będzie pewnie przez najbliższe miesiące i o co będzie się toczyła największa walka, czyli badanie New Emersona, jeżeli chodzi o te stany swingujące. Do tej pory we wszystkich tych stanach swingujących z grubsza wygrywał Trump. Teraz ta przewaga Trumpa się skurczyła. Jedynie w Arizonie ona jest taka no nie wiem czy bezpieczna, ale powiedzmy no jest szansa, że tutaj do wyborów może to dowieść, bo w Arizonie Trump 53%, Harris 47%. Ale już Georgia, Trump 51%, Harris 49%. A więc widzimy, że no prawie że remis. Pensylwania, Trump 51%, Harris 49%. Michigan, Trump 51%,
Harris 49, Wisconsin, Harris 51, Trump 49. A więc tu wszystko się rozstrzygnie w kampanii wyborczej. Tak naprawdę to chyba 1% to masz błąd, nie? Statystyczny, tak. Więc tak, tam to łeb w łeb. Idzie łeb w łeb, zależy, wiesz, kto mocniej jak gdyby zachęci swoich wyborców, zdyscyplinuje, również pewnie będzie mijać ten efekt zamachu, no bo jeszcze jesteśmy troszeczkę po tym zamachu, gdzie... Ale Harris jest na fali teraz też, wiesz... Tak, dlatego mówię, że kampania wyborcza będzie decydować. Tu różnego rodzaju błędy, ale również sukcesy w tej kampanii mogą właśnie... Tu nie ma tak, że wiesz, Trump ma przykładowo 60%, Harris 40% i będzie do końca gonić. Nie, jest wyrównane, bo mamy jedno badanie, gdzie właśnie Harris wygrywa, drugie, gdzie Trump wygrywa. Jeżeli chodzi o Stany, no to mówię, jest mniej więcej równowaga, te swingujące. Pojawiają się też ostatnio takie ciekawe wypowiedzi. Zobaczymy, jak to się skończy. Mamy wypowiedź szefa FBI, który sugeruje, że być może rana, którą odniósł Trump, jest wynikiem uderzenia szkła, czy nie wiem, tam tego elementu, z którego był zbudowany prompter, z którego Trump czytał, wskazując, że być może nie była to kula. I tu będzie prawdopodobnie śledztwo. Tworzy to oczywiście kolejne tutaj konspiracyjne teorie, że skoro to nie jest kula, tylko zupełnie gdzieś indziej i to jest jakiś odłamek, który go przypadkowo zranił, no to oczywiście będą tworzone teorie. Jakie jest? Zobaczymy, śledztwo trwa, myślę, że do wyborów będzie już rozstrzygnięte. To może różnego rodzaju takie drobne rzeczy. Takie sztuczki też, wiesz, bo tu chodzi o 1% tak naprawdę, to jeszcze na Harris będzie coś wyciągnięte, na Trumpa będzie, bo będzie też brudna kampania na pewno jeszcze się rozgrywała, więc zapowiada się to bardzo ciekawie. Tak, no i będzie bardzo ostra polaryzacja. Pamiętajmy, z jednej strony mamy białego mężczyznę, z drugiej strony mamy kobietę, która ma poparcie bardzo silne mniejszości, ale nie dlatego, że ona ma poparcie moim zdaniem teraz, bo z badań wynika, że mniejszości chętnie głosowałyby na Bidena, co ciekawe, natomiast ona będzie miała to poparcie tego typu mniejsze zło, no bo jednak jeżeli chodzi o mniejszości, one nie zagłosują na tego Trumpa, łatwiej im będzie zagłosować na Harris niż na innego kandydata demokratów moim zdaniem. Bo po prostu jest większa polaryzacja, większa różnica. Tu wiesz, biały mężczyzna, kobieta pochodzenia, wiesz, takiego mieszanego, niejednorodnego, jeżeli chodzi o etniczność. No będzie to powodować jeszcze silniejszą moim zdaniem polaryzację do wyborów, szczególnie, że no różnego rodzaju tu Trump musi uważać, ponieważ on często w tej kampanii jest agresywny, może przesadzić, no i ta sympatia w którymś momencie może się zwrócić w stronę Harris, jeżeli popełni błędy w tej kampanii. Tu bardzo łatwo moim zdaniem popełnić błąd. Dobrze, muszę przerwać ci, bo rozpędziłeś się w tej kampanii, a mnie się tu aż szyja podświetliła. Zobacz, mam teraz złoty głos i opowiem ci troszeczkę o tym, ile kosztuje utrzymanie takiego czata GPT. Myślę, że to jest niezwykle ciekawe, bo dane są stricte ekonomiczne, co prawda znów z USA, ale wejdziemy dziś troszeczkę od zaplecza i posprawdzamy, ile kosztuje takie utrzymanie, rozwój sztucznej inteligencji. To tak, aby pozbyć się złudzeń, że Rosjanie mają w jakikolwiek sposób konkurować i budować swoje własne. No Niemcy chcieli też swoje. No to niech Niemcy posłuchają, gdyż to jest kosztowna sprawa.
Według raportu opublikowanego w czwartek OpenAI, czyli twórcy czata GPT, mogą stracić w tym roku nawet 5 miliardów dolarów z powodu ogromnych kosztów obsługi AI. Najprawdopodobniej będzie OpenAI musiało pozyskać więcej środków od inwestorów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Firma prezesa Sama Altmana, warta w lutym bagatela 80 miliardów dolarów, jest na dobrej drodze, aby wydać w tym roku aż 7 miliardów dolarów na szkolenie i obsługę swojego popularnego chatbota. 7 miliardów dolarów na naukę chatbota rocznie. Robi wrażenie, prawda? Jak podano w raporcie, ta gigantyczna kwota obejmuje prawie 4 miliardy dolarów przeznaczonych na wynajem pojemności serwerowej od Microsoftu, która jest niezbędna do utrzymania czata GPT i modeli wielojęzykowych, na których opiera się chatbot. Potrzeba też aż 3 miliardy dolarów na pokrycie kosztów szkolenia modeli sztucznej inteligencji przy użyciu nowych danych. Obejmuje to wydatki na umowy z wydawcami mające na celu uzyskania pozwolenia na korzystanie z ich chronionych prawem autorskim treści. To akurat Rosjanie mogą zaoszczędzić 3 miliardy, bo będą kradli. Ponadto szacuje się, że OpenAI będzie potrzebować kolejne około 1,5 miliarda dolarów rocznie na koszty pracy około 1500 pracowników. Zobaczcie, że tylko 1,5 miliarda z tego to ludzie. Firma, która otrzymała 13 miliardów dolarów inwestycji od Microsoftu, zainwestowała znaczne środki w utrzymanie utalentowanych pracowników, starając się jednocześnie odeprzeć ataki od Google'a i innych rywali w dziedzinie sztucznej inteligencji. Więc tu nie tylko chodzi o pieniądze, ale jeszcze o zatrzymanie tych najzdolniejszych na całym świecie, bo konkurencja nie śpi, a Rosjanie chcieliby to zrobić, ciekawe kim. Szacunkowe wydatki na koszty pracy zostały określone jako szacunkowe, gdyż są oparte na wcześniejszych prognozach i wcześniejszych raportach na temat działań rekrutacyjnych OpenAI. Jeśli analiza okaże się dokładna, może to postawić pytania o zdolność OpenAI do osiągnięcia rentowności w niedalekiej przyszłości, gdy firma będzie starała się utrzymać przewagę nad konkurentami z branży generatywnej sztucznej inteligencji, gdyż za rogiem czają się i Google, i Meta, i konkurencja nie śpi. Na początku tego tygodnia Meta, firma Marka Zuckerberga, właściciel Instagrama, Facebooka i tak dalej, wydała własny model sztucznej inteligencji o nazwie Llama 3.1, będący frameworkiem typu open source, co oznacza, że programiści mogą uzyskać kod źródłowy za darmo. Więc tu pewnie jest potencjał do szybkich wzrostów i rozwoju tego frameworku. OpenAI z kolei wypuściła w maju swój najnowszy model, zwany ChatGPT 40 czy 4.0, nie wiem w sumie jak to w tym momencie się nazywa. Model, jeśli nie wiecie, potrafi prowadzić realistyczne rozmowy głosowe z użytkownikami. Funkcja ta wywołała natychmiastowe porównania do filmu Ona z 2013 roku. Nie wiem, Paweł, czy kojarzysz? Bardzo dobry film, w którym aktorka Scarlett Johansson zagrała program AI, który się komunikuje z samotnym mężczyzną i ten mężczyzna się w pewnym momencie zakochuje, bo te rozmowy były tak realistyczne. Po uruchomieniu OpenAI znalazło się pod ostrzem krytyki, gdyż właśnie aktorka Scarlett Johansson skrytykowała firmę za użycie w tej funkcji głosu, który brzmiał bardzo podobnie do niej. Więc mieliśmy, można powiedzieć, taką kopię. Były też prośby o to, żeby Scarlett Johansson użyczyła tego głosu, natomiast odmówiła.
No i po tym zamieszaniu OpenAI wycofało na razie ten głos. No ale tak sobie pędzimy do przodu. Jeszcze niedawno było dla nas nowością to, że możemy zadać pytanie czatowi. Teraz już możemy z nim rozmawiać. Kolejne pokolenia ludzi pewnie będą się przyjaźnić z kolejnymi wersjami czatów, aż dojdziemy do momentu hologramów mówiących rodem z Blade Runnera tego nowego, nie wiem czy pamiętasz. Tak, że wchodzisz do domu i tam hologram kobiety cię wita, ty z nią rozmawiasz. No wszystko idzie w tym kierunku. To jest kwestia chyba kilku lat. Wcześniej to będzie niż dedolaryzacja. Tak, to dożyje. Jest szansa, że dożyje, tak. Jakieś, no wiesz co, no mamy, jeżeli chodzi o ChatGPT, tak czy podobne, no w końcu interfejs przyjazny, bo do tej pory to wyszukiwanie informacji i też taka komunikacja tutaj z maszynami no była nieprzyjazna, tu mamy bardziej przyjazne, bo jeżeli chodzi o merytorykę, no to dużo jeszcze do życzenia pozostawia, no bo no te modele się uczą, budują, tak. Ale zobacz jakie koszty roczne, jakie koszty musisz, wiesz, władować, miliardy dolarów, żeby raz utrzymać infrastrukturę, a dwa, żeby szkolić. Tak, natomiast też jest ciekawe, wiesz, bo to jest też ciekawy też kierunek, w którym to się rozwija, bo wydaje się, że raz nauczony model, on uczy się z błędami i potem te błędy bardzo trudno jest niwelować, bo obszary wiedzy takiego modelu są coraz szersze. No i tu mamy przykład z Kremlinką. No na przykład wystarczy zapytać tak o kanał Kremlinka, kto tworzy ten kanał, tak, no to okazuje no i się, Pawła że nauczył się dobrze, że a mnie zmienił nazwisko. Będziesz musiał niestety do Urzędu Stanu Cywilnego przejść się i zmienić nazwisko, w podaniu tam napisać, że no bo niestety. Jak zadzwonię do tego czatu, oni mi powiedzą, panie, taka zmiana to $120 milionów kosztuje, to tak się nie da. Tak, no i wiesz, teraz go oducz tego, nie? Takie wiesz, drobne rzeczy. To są też wyzwania, tak, w przyszłości. Na pewno, no bo tak naprawdę mamy do czynienia z bardzo przyjaznym interfejsem, który będzie miał szerokie zastosowania biznesowe, no stąd też takie nakłady, tak, no bo możemy sobie właśnie wyobrazić, czy w sprzedaży, w zastępowaniu człowieka w różnego rodzaju pracach, taki czat no świetnie będzie się pewnie w przyszłości sprawdzał. Oczywiście nie we wszystkich zawodach i nie we wszystkim się da, no ale w wielu aspektach takiej codziennej, powtarzającej, szczególnie się żmudnej pracy, no to będzie bardzo dużo typów. Dobrze, to przejdźmy sobie w końcu do Banku Centralnego Rosji. No okazuje się, że w piątek była Rada Dyrektorów, no i główna stopa procentowa została podwyższona o 200 punktów bazowych, czyli będziemy mieli 18%. Smuteczek, nie trafiłem. 18%. Jeszcze Kamala. Kamala, tak. 18%, tak, większość analityków, ekspertów zapowiadała. Była też rozważana propozycja niższa, ale to oczywiście nie uzyskało przychylności. Było też rozważane wyższe, też nie uzyskały. Następne, słuchajcie, posiedzenie, bo to też pewnie Was będzie interesować, dopiero we wrześniu, 13 września, czyli w sierpniu będziemy mieli wakacje. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Bank Centralny. No chyba, że wiesz, co ściągną bo w zeszłym roku ściągnęli. Sierpień trzeba było przyjechać. No wiesz, w Rosji sierpień zawsze źle się kojarzy, dlatego to było tak gorące posiedzenie w zeszłym roku faktycznie. No natomiast teraz mamy 18%, no i teraz co czytamy? Bo ważne jest trochę też co Elwira mówi i Bank Centralny. Regulator zauważa, że inflacja bazowa wzrosła w drugim kwartale do średnio 9,2% w ujęciu rocznym. Roczna inflacja wzrosła z 8,6 w czerwcu do 9,0 według stanu na 22 lipca. W tym kontekście Bank Rosji znacząco zrewidował swoją prognozę
dotyczącą inflacji na 2024. Przypomnijmy, miało być 4% już w tym roku, potem 4,5%, teraz ma być od 6,5% do 7%, jeżeli chodzi o 2024. Biorąc pod uwagę obecną politykę monetarną, roczna inflacja spadnie do, no i znowu już wracamy do tych osławionych 4%. 4% ma być w 2025. A jak się nie uda, to w 6. A jak się nie uda, to w 7. Znowuż moim zdaniem kompromitacja niestety ze strony szefowej i to będzie wskazywać wielu analityków, że mało realne. Te 4% na ten moment w 2025 jest jak mało realne. Wiesz co, mamy lipiec i jest 9. No to gdzie? No, nie, jest realne, ale no coś się musiałoby wydarzyć. No tutaj bank centralny upatruje głównych ryzyk proinflacyjnych w zmianach warunku handlu zagranicznego, no, czyli te transakcje przy zachowaniu wysokich oczekiwań inflacyjnych oraz odchyleniu rosyjskiej gospodarki w górę od trajektorii zrównoważonego wzrostu. Czyli czego się boi? No boi się sankcji. Boi się sankcji i tych sankcji wtórnych to jak gdyby główne ryzyko. A jeżeli chodzi a jak w 15 sierpnia juan rzeczywiście się straci, to co? Trzeba będzie ich ściągać? A jest duża szansa, że straci się. To trzeba właśnie nie. Moim zdaniem nie. To jakoś dużo nie zmieni wbrew pozorom. Okej. Znaczy giełda przestanie mieć jakiekolwiek znaczenie. To jednak jest jakieś tam. Ale nie będzie to jakieś bardzo proinflacyjne moim zdaniem, bo już teraz ten podział na brudnego i czystego juana powoduje takie zamieszanie, że ja ci nawet powiem, że im może lepiej dla nich, jak przestaną tym juanem handlować na giełdzie. Ale to jest tak trochę jak mówisz, jak masz bardzo chorego psa i... No trochę tak. To może i lepiej. Jeżeli chodzi o ryzyka dezinflacyjne, no to tutaj wskazuje się szybsze spowolnienie wzrostu popytu wewnętrznego, czyli konsumpcja, jakby ktoś nie ten. Jednocześnie w średnim okresie bilans ryzyk dla inflacji pozostaje przesunięty w stronę proinflacyjną. Więc ja pytam się, jak oni, skoro ma być proinflacyjne otoczenie wewnątrz Rosji, skąd te 4%? Z zewnątrz. Z zewnątrz, tak. No jak w środku będzie proinflacyjnie, to ja nie wiem, skąd to zaczytają. Bank centralny uważa wskaźnik 4% za realny, a kierownictwo regulatora wielokrotnie mówiło, że zamierza osiągnąć ten poziom w przyszłym roku. I to nieprawda, oni mówili w tym roku, bo to pamiętam. Ale dobrze, w tym celu bank centralny zamierza prowadzić restrykcyjną politykę pieniężną. 16 lipca bank centralny wydał szereg dokumentów, w których dostrzega konieczność dalszego zacieśnienia polityki pieniężnej i to na dłuższy okres niż wcześniej sądzono. Ja chciałem zauważyć, że jeżeli chodzi o tutaj gotówkę i agregaty, no to tego M0 to prawie nie ma na rynku obecnie. A więc jest sytuacja, że od ludzi, co miało zostać zebrane, zostało zebrane, tak? Tam, gdzie mamy wydatki i gdzie mamy M0 to był ten wskaźnik gotówki wśród ludzi, wśród cywilów, można powiedzieć, w ten sposób. Jeżeli wierzyć, bo to też opieram się na tych odczytach z banku centralnego, jeżeli wierzyć, to bank centralny wykonał niby dobrą robotę, a inflacja nie spada. Czyli to rząd drukuje i wsypuje. Może jest tak, bo tam się pojawia przy firmach, tak? Może jest tak, że ta polityka zacieśniania już nic nie da, bo już nie ma co zbierać z tego rynku od ludzi, tak? Bo będą lokaty na pewno tworzyć się. Ja jestem ciekaw, zobaczymy w przyszłym tygodniu, jak będą wyglądały obligacje rosyjskie. No bo teraz te 18%. Właśnie rentowność była już tam 15%, to teraz poleci w górę. Ja jeszcze zobaczę, czy już mamy jakieś odczyty tych, ale podejrzewam, że jeszcze nie. Ale to Siluanow nie pożyczy pieniędzy, bo... Ale on się jak gdyby Wiesz co, bo
Tutaj on czeka, aż one zaczną spadać. No ale nie zaczną, no bo stopy podnieśli o 2 punkty procentowe. Wiesz co, jest taki pomysł, że teraz będzie maks, a potem na przykład w sierpniu, we wrześniu dadzą odczyt, że jest lepiej i w październiku albo w listopadzie obniżą. I wtedy wielka akcja, że jest lepiej. Tak. I wypuszczamy obligacje, tak? Na niższym tym. No, a wy macie kupić. Znaczy musicie. No tak, już pokazywałem jak. Macie wybór. Znaczy, tak. No nieciekawie to wygląda. Nieciekawie wygląda i co ciekawie, otoczenie światowe dezinflacyjne. Natomiast to otoczenie światowe coraz ma mniejsze znaczenie dla gospodarki rosyjskiej, bo ta gospodarka coraz bardziej jest autarktyczna. Bo zobaczmy, co się w Chinach stało. W Chinach mamy spadek stóp, nie? W zeszłym tygodniu. Żeby stymulować gospodarkę. Żeby stymulować gospodarkę, tam trochę z innego powodu niż na przykład to, co w Stanach. Czyli oni chcą po prostu tym ruchem wystymulować popyt wewnętrzny, żeby więcej pieniądza na rynku było. Bo spada, a w USA rośnie. To... No, a więc, ale ogólnie wiesz, mamy dezinflacyjne otoczenie. Europa spada inflacja, Stany spada inflacja, Chiny niska inflacja albo nawet zerowa, tak? To the moon. A Rosja idzie swoją trajektorią. No dlaczego? Dlatego, że sankcje, tak? Problemy, jeżeli chodzi o płatności, jeżeli im się uda w jakiś sposób to opanować, no to może nie. Natomiast z wczoraj informacja tak, że Amerykanie jak gdyby grożą indyjskim tym razem bankom sankcjami wtórnymi za wspieranie rosyjskiej gospodarki. I Indie zrobią dokładnie to, co Chiny. Ale one już robią, wiesz, tam za bardzo... Już wiesz. Ale tak za bardzo, wiesz co, to trochę jest na wyrost moim zdaniem, natomiast widać, że ten rok i być może następny, jeżeli konflikt będzie trwał i się nic geopolitycznie nie zmieni, no to będzie cały czas takie uszczelnianie, wiesz, jak pojawi to pojęcie brudny juan, jak jest na przykład sprawdzany, czy juan jest czysty, czy brudny? Ja do teraz nie wiem. Nie biorą pod światło, czysty, brudny. Nie, jeżeli okazuje się, że jakakolwiek transakcja przeszła przez Rosję, no to on już jest oznaczany jako brudny w systemie i dalej nie może być. I ma tam zostać. I ma tam zostać, tak? I nie zrobisz tego przelewu, tak? No bo oni nie mogą jak gdyby, wiesz, jeżeli to jest juan, który pochodził z Chin, czyli masz na przykład, przelejesz sobie juany do Kazachstanu, potem z Kazachstanu z powrotem do Chin, nie ma problemu. Ale jeżeli się okaże, w obie strony. Ale jeżeli się okaże, że on przeszedł sobie na przykład ten juan, został zakupiony w Moskwie na giełdzie, dlatego mówię, że to może im wbrew pozorom pomóc, no bo skończą się właśnie te zakupy tego juana i tylko, że tak powiem, wyczyszczą sobie tego brudnego, no bo nie będą mogli kupować, więc nie będą mieli problemu, będą musieli kupować go zewnętrznie. Czyli trzeba będzie już teraz przelewać ruble, czy jakiś barter robić, kupować go na legalu w Kazachstanie przykładowo i Kazachstan będzie mógł sobie kupić z tych Chin. I wtedy ale po co Kazachstanowi te ruble? Nie no, firmie facetowej, którą masz w Kazachstanie, którą powołasz specjalnie do tego, żeby ci zakupiła czystego juana. Bo ty nie możesz wysłać, nie możesz zakupić towaru z Chin, bo masz brudnego juana. To musisz powołać sobie firmę fasadową albo jakiegoś pośrednika, który dla ciebie zakupi tego juana. A to też ładne koszty będą, podatki w Kazachstanie. Tak naprawdę to jest cały system tworzony do tego, żeby firmy rosyjskie płaciły podatki i wzbogacały te kraje ościenne w takim wypadku. No, kraje ościenne, że tak powiem, ci pośrednicy, no, to są największymi wygranymi, tak? No bo tam z miesiąca na miesiąc te koszty idą w górę. Ale to oznacza, że wiesz, że jak masz takie wiadro z pieniędzmi w Rosji w gospodarkę, to robisz takie dziurki, to ci wypływa z Rosji. No bo tu musisz dosypać, wiesz, no, nawet sprowadzanie tych chipów. Elwira może chce ściągnąć, a nie ma skąd, bo to powypływało za granicę? No a teraz tak, jeszcze będzie taki problem, że już nie wiem,
to już jak gdyby nic nie da to ściąganie, znaczy inaczej, no dałoby, jakby rząd ograniczył wydatki. No to tak, to ta inflacja by tak, pyk, prawie że, no bo nagle przestali być, nie byłoby presji i jeszcze dochodzi ten nie, no zrobili tak, pyk, minus 50 w infrastrukturę trzasnęli obniżki. No tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że tu się nakłada kilka problemów. W tym raporcie i w tym jak gdyby w tej informacji nie ma czegoś, co cały czas Bank Centralny powtarza, czyli ta presja płacowa, ona podobno w 2024 będzie prawdopodobnie mniejsza, ale będzie, bo nie ma ludzi. Tak, poza tym dlaczego ma być, jeżeli inflacja nie zostanie zduszona? Jeżeli nie zostanie zduszona, to presja dalej będzie, no bo ludzie będą się burzyć. Tak, no bo to jest takie, wiesz... A przy niskim bezrobociu to wygrają ci, którzy zapłacą, bo będą potrzebowali pracownika. Niekoniecznie, bo w którymś momencie możesz dojść do recesji i może ci się, wiesz, to, że tak powiem, załamać, szczególnie jeżeli masz problemy z płynnością. Bo tu pojawia się po raz pierwszy, w 2023 nie miałeś problemu z płynnością. O co chodzi? Chodzi o to, że pojawia się problem z płynnością nie tylko przy zakupie towarów, ale i przy sprzedaży towarów. Tak. I to w przypadku niektórych firm może ich rozłożyć. Tak, czyli wiesz, ludzie przyjdą, dobra, więcej pieniędzy. Ty wręcz będziesz musiał tworzyć sobie poduszkę finansową na zasadzie, bo jak ci przelew gdzieś się straci w Chinach, opóźni, znowuż, to musisz mieć... No to słuchaj, drogi tam Wasylu, ja ci nie mogę teraz zapłacić, bo tą poduszkę finansową ja muszę mieć, bo nie wiem, czy mi Chińczycy przelew odebrali. No i teraz wchodzi cały na biało bank centralny, który mówi, że twoja poduszka finansowa w postaci linii kredytowej już nie będzie kosztowała cię 18%, tylko 20 czy 21%. No bo jak tworzysz tą poduszkę? No masz linię kredytową, tak? No lub oszczędności, no ale tu... No mówimy o firmach, tak, tak. Tak? No i to jakichś takich, nie mówimy o tam, że tam Szerc ma oszczędności życia i to jego poduszka, tak? Tylko mówimy o jakiejś średniej firmie, tak? No to ma linię kredytową. No i co? Obsługa teraz linii kredytowej co? Wzrośnie czy spadnie? Leasingi wzrosną czy spadną? Wszystko w górę. No. Oprócz tych preferencyjnych dla wybranych. Dla czeboli. Dla czeboli. No i tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć chyba najdłuższe wydanie Globala, jakie kiedykolwiek zrobiliśmy, ale myślę, że zleciało bardzo szybko, bo tematy były ciekawe. Dajcie znać, które wam się podobały najbardziej, chociaż ja już wiem, że wy to te rosyjskie lubicie najbardziej, a reszta była amerykańskie, no ale może mnie zaskoczycie. Życzymy wam miłej soboty i pamiętajcie, wieczorem Jaruski. Paweł, czy ja ci pokazywałem okładkę do Jaruskiego? Nie, chyba jeszcze nie. No to będzie raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, a wszyscy, którzy chcą zobaczyć, jaka Baba Jaga i gdzie patrzy, zapraszamy na konto Kremlinki, poszukajcie odcinka, będzie o 20:30. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się, cześć.